Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z pięknej scenerii, ponieważ jestem w folwarku Soblówka. Jest to osada domów na wynajem, które mieliśmy przyjemność budować. Znajdują się tutaj dwa domy. Jeden z nich to mezanin Smart, ten, który widzicie za moimi plecami. Jest jeszcze jeden mezanin Black, w którym dzisiaj miałem przyjemność spać, ponieważ dzisiaj spotykam się z inwestorami i będziemy rozmawiali na temat ich osady. Ale w dzisiejszym odcinku skupimy się na 5 pytaniach, które zadaliście mi w komentarzach pod innymi filmami właśnie z tej serii Q&A-owej. Więc nie przedłużam i słuchajcie, jedziemy z odcinkiem Q&A-owym i zaczniemy od pierwszego pytania. Mój pomocnik, drugi telefon. Mam tutaj te pytania po prostu zapisane. Pytanie numer 1 brzmi: czy gryzonie nie dostaną się do domku, jeżeli wybiorę fundament na słupach? No, z tymi gryzoniami to jest bardzo często tak, że nawet jak zrobimy najlepsze zabezpieczenia, wszystko co możemy po prostu uczynić, to te gryzonie tak czy inaczej do tego domu mogą się dostać. Zwłaszcza w takim okresie przed zimą, kiedy szukają po prostu schronienia. Jak się można przed tym zabezpieczać? W przypadku fundamentów na słupach stosuje się specjalną siatkę przeciwgryzoniową, która właśnie zapobiega dostawaniu się gryzoni do danych obiektów, do danych budynków. Czy taka siatka daje 100% gwarancji sukcesu i przez cały czas trwania danego budynku? No otóż nie, nic nie daje, żadne zabezpieczenie nie daje nam 100% gwarancji. No po prostu tak ten świat jest skonstruowany. Natomiast można oczywiście temu starać się przeciwdziałać. Jeżeli zastanawiacie się nad rodzajem fundamentu, to ja już o tym wielokrotnie mówiłem i na naszym kanale są odcinki, poszukajcie sobie na przykład w tej serii, gdzie pokazuję nasz dom na Grądach, jak powstawał. Tam mam cały odcinek poświęcony, jaka jest różnica między fundamentem na płycie a fundamentem na słupach. Ja osobiście rekomenduję fundament na płycie fundamentowej, aniżeli na słupach. Jest lepsza właśnie ochrona przed tymi gryzoniami, no bo jest płyta fundamentowa, no tego nie przejdziesz. No, choćbyś nie wiem jakim był upartym kretem, czy szczurem, czy myszą, no nie przebijesz tego betonu. Ponadto taka płyta fundamentowa jest po prostu fundamentem cieplejszym, bardziej stabilnym. Ja osobiście rekomenduję płytę fundamentową. Dobra, idźmy do pytania numer 2, a pytanie numer 2 brzmi, czy elewację z tynku też trzeba co jakiś czas impregnować, malować? Otóż tak, każdy rodzaj elewacji, no może poza blachą, wymaga jakiegoś serwisowania. Niektóre rodzaje elewacji wymagają tego serwisowania częściej, inne rzadziej. I tynk zaliczymy do tych rodzajów elewacji, który będzie wymagał tej naszej uwagi rzadziej. I na czym polega dbanie o tynk? Otóż dbanie o tynk polega na tym, żeby raz na jakiś czas, co kilka lat, po prostu umyć tą elewację, żeby ona po prostu ładnie wyglądała. Jeżeli pojawiły nam się jakieś wykwity, bo nie wiem, mamy dom na przykład gdzieś w lesie, gdzie jest ciemno, gdzie jest wilgoć, gdzie te roślinki zaczynają nam z naszym domem może za bardzo współpracować, niż byśmy chcieli, no to po prostu taką elewację trzeba oczyścić raz na kilka lat, może odmalować, też zależy sporo od estetyki, którą chcemy oczywiście uzyskać, ale tak, o elewację z tynku należy, słuchajcie, również dbać, może nie tak często jak o elewację drewnianą ze świerku, natomiast oczywiście należy o nią dbać. Idziemy do pytanka numer 3. Pytanie numer 3. Bardzo ciekawe jest to pytanie i w sumie może zmienię troszeczkę lokalizację. Poczekajcie, bo to pytanie naprawdę jest ciekawe i ono, słuchajcie, dotyczy po części tego miejsca, w którym słuchajcie, jesteśmy. Ale nie przedłużajmy. Słuchajcie, trzecie pytanie, bardzo mi się ono podoba. Jakie było Wasze największe wyzwanie, może pójdę sobie tu na górę. Jakie było Wasze największe wyzwanie budowlane, najtrudniejsza budowa? Słuchajcie, budujemy tych domów bardzo dużą ilość w skali roku, bo jest to około 40 domów w skali roku. Chciałem tak Wam pokazać może z innej strony te domy, które mam za plecami. Otóż
Największe wyzwanie, jakie do tej pory mieliśmy, tudzież wyzwania, jakie mieliśmy w trakcie budów, były to wyzwania związane z dojazdem do danych działek. Zobaczcie, znajdujemy się w Soblówce, w górach. No, teraz świeci słońce, jest trawa, jest pięknie. W zimę też jest tu pięknie, ale w zimę jest taka różnica, że śnieg jest dotąd. I największe wyzwania, jakie mieliśmy na budowie, to między innymi tutaj, właśnie w Soblówce, z dojazdem. No co dużo ukrywać, leżeliśmy w rowie samochodem, zjeżdżając stąd. Mieliśmy też taką budowę w okolicach Gorlic, też na południu kraju, też w górach i też tam były przygody związane z dojazdem. Także jeżeli miałbym powiedzieć, co nam sprawiało taką największą trudność w budowaniu domów, no to warunki po prostu pogodowe, dojazdowe do działki, to jest takie najtrudniejsze i zapadła też taka decyzja w naszej firmie, że odpuszczamy po prostu budowy w zimę w górach. Jakby no, mija się to po prostu z celem, te budowy się przeciągały, warunki były trudne, no my mamy takie podejście, że dobrych specjalistów jest naprawdę niewielu na rynku i naprawdę w tej branży budowlanej trzeba dbać o ludzi, z którymi się współpracuje i z szacunku też do ludzi. Po prostu już podchodzimy tak selektywnie troszeczkę do tego tematu budowania w takich okresach bardzo zimowych, w górach, czy w okresach letnich, gdzie jest ponad 30 parę stopni, no to też po prostu na to zwracamy uwagę, dbając o komfort po prostu naszych chłopaków. I największe wyzwania to właśnie były z tymi dojazdami, z tymi warunkami po prostu pogodowymi. Co do domów, to słuchajcie, nie było tutaj jakichś większych przygód, działamy na bazie projektów, które mamy, więc no wiemy, jak budować te nasze domy, więc tutaj domy nie były problemem i nie były wyzwaniami. Ok, słuchajcie, pytanie numer 4. O, bardzo ciekawe pytanie. Może sobie zmienię troszeczkę miejscóweczkę, pójdziemy. Nie wiem, jak to widać w kamerze, czy to słońce troszeczkę nam tutaj nie przysłania widoku, ale chciałbym Wam pokazać też od frontu te domy w Soblówce. I słuchajcie, czwarte pytanie, które sobie tam przeczytałem na telefonie, jest bardzo ciekawym pytaniem, bo mianowicie tutaj pytający zadaje pytanie, jak wyglądają płatności w naszej firmie. No istotne pytanie, no bo wiadomo, że nie działamy charytatywnie i jakby firma służy ku temu, żeby się rozwijać, zarabiać i utrzymywać z tego rodzinę, więc oczywiście nasze domy kosztują, ceny macie na stronie. A jak wyglądają płatności? Płatności wyglądają na dwa sposoby. Pierwszy sposób, kiedy inwestor płaci z własnych środków, nie finansuje się kredytem, wówczas są 3 transze. 30, 50, 20%. Tak to wygląda. 30%, 50%, 20%. Tak są rozłożone te płatności. I one są tam po odpowiednich etapach zgodnie z harmonogramem budowy. Inaczej się ma jednak sprawa w sytuacji, kiedy klient finansuje się kredytem. Wówczas, kredytem bankowym, hipotecznym. Wówczas bank określa, no, w jakich wysokościach, w jakim czasie te transze będą. Oczywiście mamy możliwość tutaj polemiki z bankiem, argumentując pewne fakty, chociażby takie, że słuchajcie, dom się w dzisiejszych czasach nie buduje przez 2 lata, statystycznie, tak jak mówi o tym GUS, tylko buduje się, nie wiem, 4 czy 6 tygodni. No więc te transze banki wtedy dostosowują po prostu do danej technologii, do danej sytuacji. My współpracujemy z doradcami kredytowymi, z Dajaną i z Dominikiem, którzy mają swoją kancelarię doradztwa finansowego i takie finansowanie również naszym klientom załatwiają. Mają przetarte szlaki w wielu komercyjnych bankach, z którymi już mieliśmy przyjemność współpracować, także tutaj, jeżeli chodzi o banki, no to dostosowujemy się do po prostu sytuacji i do tego, co banki nam określają. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że widok za moimi plecami Wam się podoba. Piękne góry. Ostatnie pytanie, też bardzo fajne. Jak wygląda procedura zamówienia domu? Czyli no, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby taki dom z nami, z Housemartem wybudować. Tych kroków, słuchajcie, jest 6 i pokrótce dosłownie powiem.
Bo każdy z Was, kto wypełni formularz kontaktowy, który jest na naszej stronie w zakładce kontakt, ode mnie otrzymuje tą informację już w pierwszym mailu. Ja wysyłam tą procedurę, więc wystarczy wejść na naszą stronę hausmart.pl, zakładkę kontakt, tam jest formularz kontaktowy, one wszystkie do mnie trafiają i ja każdemu tą procedurę wysyłam. A jak ona wygląda? Pokrótce. Analiza prawna działki. Sprawdzenie, czy na Twojej działce na pewno taki dom może powstać. Punkt drugi. Jak już masz analizę zrobioną i masz zielone światło w tej analizie, to wtedy możesz bezpiecznie przejść do zarezerwowania terminu na budowę. Punkt trzeci. Przejście do formalności z architektem, czyli załatwianie pozwoleń tudzież zgłoszeń. Punkt czwarty. Wybór pakietów ze strony Hausmart. Wchodzicie na stronę, zakładka projekty i wyceny. Tam macie wszystkie pakiety, konfigurator. Punkt piąty, przedostatni. Podpisanie umowy na roboty budowlane, co następuje na 3 miesiące przed wejściem na budowę. Od tego czasu cena jest całkowicie zamrożona. Żadne wzrosty, nic Was nie interesuje. I ostatni punkt, szósty, sama przyjemność po mojej stronie. Budowa Waszego wymarzonego domu, która trwa mniej więcej 4 do 6 tygodni w stanie deweloperskim. Tak to się, słuchajcie, kochani, przedstawia w kilku prostych krokach. Można mieć, słuchajcie, swój dom. Słoneczko tutaj operuje z tamtej strony, więc mam nadzieję, że pomimo tego słoneczka będzie widać te domy za moimi plecami. Mezanin Black, Mezanin Smart, Folwark Soblówka. Zapraszam Was tutaj w imieniu właścicieli tej osady. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że oglądacie, subskrybujecie, lajkujcie, zadawajcie pytania i przede wszystkim budujcie domy. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Hausmart. Jesteś u siebie.